pojawiło się wiele różnych istot, możliwości oraz założeń wobec poszczególnych piramid widocznych na aktualnej mapie świata. Powstały niezależnie od siebie. W wąskim zakresie doświadczenia zbudowania jednych przekładają się na kolejne piramidy, jak również okresy, w których powstawały. Dostrzegam pierwszy ciekawy wątek. Niektóre są osiągnięciem ludzkich rąk, umysłów i doświadczenia. Są też takie, które powstały z dala od ludzkiego wglądu, jaki znamy, widzimy teraz. Powstały przez istoty znacznie silniejsze i często większe, choć nie zawsze, czego objąć ludzkim rozumem wtedy oraz teraz w sumie się nie da, bądź jest to trochę ciężkie. Ta kwestia wstępnie odpowiada na pytania proste typu jak, kto, dlaczego tak wielki kamień ułożył w danym miejscu, tworząc budowlę piramidy czy bloków skalnych. Drugi ciekawy wątek określa sens powstania oraz zasadę działania poszczególnych piramid. Po pierwsze, fizyczny, molekularny skład poszczególnych kamieni i skał. Fizycznym okiem nie widzimy różnic pomiędzy kamieniami, lecz badając wnikliwie gęstość, przenikliwość energii i tego typu kwestie, bylibyśmy w stanie dostrzec w budowlach inny sens powstawania tych piramid niż wygląd czy złożoność, jaką oceniamy teraz ludzkim okiem. Przykładowo, są widoczne bloki odpowiadające za tworzenie konstrukcji i nośności budynku, które tworzą budowlę, ale są też inne bloki skalne, które mimo wyglądu nieznanego i niezmiennego nam w zasadzie, nie są tylko oszlifowanym kamieniem, a służą transferowaniu energii w nieznany mi sposób. Przykładowo, możemy dostrzec kilkudziesięciotonowy głaz wbity w ziemię, który możemy porównać ze znanym nam przewodem od ładowarki telefonu. Człowiek, mając gniazdko w ścianie oraz zasilacz ładowarki, dzięki przewodowi, który to połączy, naładuje telefon. Natomiast wspomniany element skalny jest nośnikiem podobnej do naszego prądu energii, służącej w inny sposób innym istotom. To pierwsza podstawowa funkcja piramid oraz elementów skalnych, z jakich się składa piramida bądź podobne budowle. Następną funkcją piramid jest tworzenie połączeń energetycznych na Ziemi oraz poza nią. Przykładowo służy to transferowaniu czy wymianie informacji oraz przenoszeniu energii. Mówiąc po naszemu, to takie na przykład serwery, dzięki którym korzystamy z naszej sieci Wi-Fi, GSM, czy też stacji ładowania samochodów. Można to podzielić na potrzebę kierowania energii wzdłuż pasma Ziemi, w górę, czyli na nasze niebo, kosmos, czy też w głąb Ziemi. Mylne będzie stwierdzenie, że wspomniane budowle powstały przez jedną rasę istot, jaką jest człowiek bądź istota pozaziemska. W trakcie tej podróży widziałem co najmniej 4 rodzaje istot. Rasa ludzka, istoty jak ludzie, lecz większej postury, no i tutaj przyjąłem wysokość tych istot tak w granicach 2,5 metra. Istoty jak giganci, więc zdecydowanie większe istotki. Następnie istoty przypominające kształtem ludzi bądź mające ludzki kamuflaż, zdecydowanie większe niż my jako człowiek. Tak ciężko mi to teraz wytłumaczyć. Oraz istoty nie mające takich rysów ludzkich, lecz mimo wszystko humanoidalne. Charakterystyczny był ich wygląd, taki w miarę smukły, ale ciekawy był tam kolor. Były przeważnie takie zdecydowanie jaśniejsze niż nasza skóra. Niektóre z nich były takie jasno-niebieskie, jasno-błękitne. Następnie, nie znamy jeszcze wszystkich prawdziwych połączeń i funkcji piramid. To, co znajduje się w nich, pomiędzy nimi, czy też pod nimi, na różnych głębokościach, pozostanie niezbadane ludzkim okiem jeszcze przez chwilę. W obszarze budowli megalitycznych, kamiennych obelisków, zespołów wielkich kamieni, sprawy wyglądają się podobnie.
Pamiętam, że kiedyś zwracałem uwagę na jakieś budowle megalityczne i zorientowałem się, że że są odzwierciedleniem naszych ówczesnych stacji ładowania samochodów elektrycznych. W jakiś sposób statek kosmiczny znajdował się w przestrzeni wspomnianych bloków i one pozwalały ładować ten statek, wymieniać się tam energiami, no i tworzyć różne jakieś tam rzeczy, zadania, połączenia, których nie rozumiałem wtedy zbytnio. Wszystkiego dobrego. To, co tutaj opowiedziałem, jest takim wielkim ogółem, ale mimo wszystko zakładam, że jest jakąś wiedzą w miarę spójną. Pewnie będzie tworzyć jakąś ciekawość do dalszych badań, więc wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, cześć. Wizja zbiorcza z dni 29, 30, 31 sierpnia i 1 września. Wizja została zebrana, zredagowana i uproszczona, aby ułatwić odbiór. Wartość merytoryczna pozostała bez zmian. Wyrażam intencję, aby przewodnik udzielił mi informacji na temat egipskich piramid. Moim oczom ukazała się postać kobiety, mulatki, o kręconych włosach koloru brązowego, w jakiś sposób upiętych i udekorowanych złotymi koralikami. Na sobie miała jedwabną togę spiętą w talii złotą obręczą. Stanęła przede mną na drodze stworzonej z poukładanych jak puzzle płaskich kamieni. Krajobraz był pustynny, ale zadziwiająco zielony mimo upału. Gdzieniegdzie można było zobaczyć studnie i zbiorniki na wodę. Tam, gdzie rosły egzotyczne rośliny, ziemia była czarna i nad podziw żyzna. Miałam wrażenie, że była transportowana przez ludzi tu żyjących. Zadałam przewodniczce kilka pytań i nie ukrywam, że odpowiedzi wprowadziły wiele zamieszania w mój światopogląd. Kto zbudował piramidy? Zobaczyłam wypełniającą całe pole widzenia planetę przypominającą Marsa, ale miała pierścienie jak Saturn. Jej powierzchnia była z pewnością skalista koloru czerwonego, z jakiegoś rodzaju atmosferą. Czy piramidy zbudowały istoty zamieszkujące tą planetę? Ujrzałam twarz istoty z charakterystycznie wydłużoną głową i czarnymi oczami, skórą koloru gęsiego jaja wpadającą w niebieski. Próbujesz mi powiedzieć, że istoty z innej planety przybyły na Ziemię, by zbudować piramidy? Sprawa stała się bardziej skomplikowana. Ujrzałam dziwnie wyglądające statki, które z jakiejś przyczyny wylądowały na Ziemi. W mojej wizji było ich 3. Zdecydowanie płaskie, ale nie obłe. Charakterystyczne były skupiska niebieskiej energii widoczne gdzieniegdzie na ich zewnętrznych płytach. Istoty, które z nich wysiadły, były w kombinezonach i hełmach, dużo wyższe od człowieka, mierzące jakieś 6 do 8 metrów. Kilkukrotnie zadałam pytanie, kto zbudował piramidy, nie dostałam jednoznacznej odpowiedzi, która by mnie zadowoliła. W jaki sposób budowano piramidy? Zobaczyłam masę wielotonowych bloków skalnych, ciągle z widoczną na nich ziemią. Wisiały w powietrzu i w odstępie kilku metrów lewitowały nad ziemią. Miałam wrażenie, że dotknięcie palca potrafiłoby zmienić kierunek poruszania się tego ogromnego kawału marmuru. Skąd brali te skały? Zobaczyłam żyzne ziemię bogate w lasy i porośnięte trawą. Nie dostałam dokładnej informacji, skąd są, ale na pewno nie były to okolice dzisiejszego Egiptu. Do czego służyły piramidy? Zobaczyłam gitarę z 6 strunami. Piramidy odpowiadały jednej. Nie wiem, co symbolizowały pozostałe 5. Więc piramidy były instrumentem lub narzędziem, miały jakiś cel. Co to za cel? Moim oczom ukazał się widok wielkiego zegara. Nocne niebo zataczało kręgi w przyspieszonym tempie. By nagle zatrzymać się. Zobaczyłam wiązkę niebieskiej energii uderzającą w którąś krawędź piramidy i wychodzącą gdzieś z okolic jej szczytu, ale nie pionowo w górę. Pod jakimś kątem uderzała w sklepienie nocnego nieba i wędrowała gdzieś dalej. Co to za energia i skąd pochodzi?
Zobaczyłam 2 półprzezroczyste, okrągłe struktury, które tańczyły ze sobą jak bliźniacze gwiazdy. Za każdym razem, gdy zbliżały się do siebie, ich najbliższe części przyciągały się, tworząc kształt klepsydry. Nie były to ciała niebieskie, to były cząstki elementarne, ledwie namacalne, przypominające strukturą jakąś galaretkę. Zbliżyłam się jeszcze bardziej i zobaczyłam jakiś rodzaj oddziaływania. Nagle zdałam sobie sprawę, że ta energia dostępna jest wszędzie, tam gdzie jest materia. To energia podobna do energii jądrowej w swej naturze, ale daje skutki odwrotne. Nie wykorzystuje uwolnionej energii z rozpadu, a w jakiś sposób wykorzystuje podstawowe prawo ich tworzenia. Nie jest to energia destrukcji, a energia kreacji. Zobaczyłam kilka fraktalnych struktur utworzonych z dziwnych bąbelków energii. Poczułam, że obrazy, które dostaję, przekraczają poziom mojego pojmowania. Zostałam zepchnięta gdzieś na skraj i zostałam wypchnięta do świadomości. Otworzyłam oczy. Po ponownej próbie dostałam informacje o złotej matematyce, złotych proporcjach, o strukturach fraktalnych. Zobaczyłam linię łączącą inne starożytne budowle w innych rejonach świata. Zadałam pytanie o ludzi współczesnych. Dostałam informację, że oni, nie mając pojęcia, do czego służą piramidy, przerobili je na grobowce. Nie dysponując tajemniczą energią pochodzącą ze statków, ciągali obrobione kamienne bloki na drewnianych saniach po piachu, w dziwnych zaprzęgach, w których uczestniczyli zarówno ludzie, jak i słonie. Cała kolumna tworzyła kształtem trójkąt. Inni władcy pobudowali pomniejsze piramidy na wzór 3 większych, gdzieś na uboczu, które z czasem rozpadły się lub przykryły się piachem. Na koniec dostałam przesłanie, że historia dawnych dziejów Ziemi została dla nas zamknięta, nie jest dostępna w pełni i przekracza poziom rozumowania współczesnego człowieka. Gdy zapytałam na początku wizji, kto zbudował piramidy w Egipcie, usłyszałam wówczas w odpowiedzi, że przyczyniło się do tego istnienie pozaziemskie, któremu zależało na rozwoju ludzkości. Następnie zobaczyłam w formie obrazów kilka wycinków historycznych dotyczących budowania piramid. Najpierw dostrzegłam śniadego, chudego, łysego człowieka, którego odzienie przypominało ubiór egipskiego kapłana. Mężczyzna ten podchodził do poszczególnych bloków skalnych i skupiając się, kładł na nie dłonie, z których płynęły fale białej energii. Na skutek tych działań bloki delikatnie unosiły się kilkanaście centymetrów nad ziemią i przemieszczały na krótkie odległości w różne strony. Tuż po nim ten sam gest wykonywał inny mężczyzna, ale ten był już doskonale umieśniony i mógł mieć ponad 2 metry wzrostu. On z kolei, za sprawą niebieskiej energii, z łatwością przenosił bloki zarówno na wyższe kondygnacje, jak i na dalsze odległości. Kolejny obraz ukazał humanoidalnego kilkumetrowego olbrzyma, przenoszącego bloki skalne swoimi ogromnymi rękami. Dany widok zaraz się rozmył, a kolejny przedstawiał Egipcjan, którzy postanowili wznosić swoimi siłami kolejne piramidy, ale już tylko przy pomocy drewnianych machin, ładując kamienne bloki na sanie. Po tych szybkich migawkach zostałam nagle przeniesiona do innego miejsca. W przyciemnionym pomieszczeniu zbudowanym z większych bloków skalnych znajdował się długi, prostokątny kamienny stół. Po jego jednej krawędzi stał śniady mężczyzna o gęstych, czarnych, rozpuszczonych włosach do ramion i w jasnej szacie przypasanej grubym pasem. Po drugiej zaś stronie stała ponad 2,5-metrowa postać, przypominająca bardzo dobrze zbudowanego mężczyznę. Widziałam z początku jedynie jego tył. Posiadał czarne włosy zaplecione w 1000 drobnych warkoczyków i związanych na karku w swobodnie opadający kucyk. Do tyłu jego głowy był przyczepiony niczym spinka duży złoty trójkąt równoboczny z wyrytymi, nieczytelnymi inskrypcjami. Silne ramiona mężczyzny były odsłonięte, zaś pozostałe części ciała okrywał jasny, przylegający kostium z wieloma złotymi, wypukłymi symbolami. Niektóre z nich były podobne do hieroglifów. Przez część kostiumu przebiegały jeszcze grube, złote pasy z drobnymi wypustkami. W pewnym momencie ów rosły mężczyzna położył na kamiennym stole gruby zwój, który rozwinął jednym machnięciem. Nie był to papirus, a coś, co przypominało wysokiej jakości biały papier ozdobny, na którym wydrukowano bardziej skomplikowany, kolorowy plan architektoniczny piramidy. Zaraz potem podszedł do niższego mężczyzny
i położył swoje dłonie na jego barkach, które nagle zaczęły się świecić. Dało się zauważyć, że poprzez dotyk przekazywał mu strumienie jasnej energii. Chwilę później położył dłonie na jego skroniach, które z kolei też zaczęły lśnić. Niskiego mężczyznę zaczęła ogarniać fala przekazywanych informacji, nowej wiedzy. Tuż potem wysoka postać pocałowała go w czoło, jako gest wdzięczności i ochrony. Zaintrygowana symbolami przedstawionymi na kostiumie postawnego mężczyzny, zapytałam, kto stworzył hieroglify. Otrzymałam odpowiedź, iż była to wiedza, zapiski od tzw. starożytnych istot. Takie określali ówcześni ludzie. Zapiski te poszerzały ich dotychczasową wiedzę i świadomość w zakresie od budownictwa przez medycynę aż po mumifikację i aspekty związane z wiarą. Mając na uwadze to ostatnie zagadnienie, ujrzałam egipskiego kapłana, który pod osłoną nocy w niewielkim pomieszczeniu, przez które wpadało światło księżyca, unosił w górę w prawej ręce złotą, nieco zakrzywioną laskę, a w lewej zaś trzymał płaską, złotą misę. Krążył w niej obok jasnej energii. W trakcie wizji pojawiła się również informacja, iż pierwsze piramidy nie były budowane pod przymusem. Była to powszechna zgoda, współpraca, wspólny cel, który pragnęły osiągnąć różne istoty, w tym i te podobne do ludzi. Określono to bardziej przystępnie jako uniwersalny projekt. Pytając, dlaczego budowano piramidy, ujrzałam hasło: były generatorami energii i tuż po tej informacji zobaczyłam przekrój piramidy. W jej wnętrzu od pomieszczenia znanego nam jako komora grobowa, aż po sam szczyt, rozciągał się gruby słup niebieskiej energii, który sięgał ku niebu, a później rozgałęział się w różnych kierunkach, przypominając energetyczną siatkę okalającą całą Ziemię. W samym centrum komory rozświetlonej niebieską energią znajdował się szary, prostokątny sarkofag, pozbawiony jakichkolwiek hieroglifów. Warto przy tym dodać, że ściany komory także nie posiadały inskrypcji hieroglificznych. Sam sarkofag nie miał wieka. Leżała w nim, jakby śpiąc, szczupła istota o nienaturalnie wydłużonej czaszce pozbawionej włosów. Jej skóra była bardzo jasna. W wizji miała kobiece rysy twarzy, ale otrzymałam przekaz, iż była to iluzja. Istota ta posiadała normalnej wielkości oczy o długich czarnych rzęsach, lecz kiedy je nagle otworzyła, można było zauważyć jej całkowicie czarne tęczówki. Miała bardzo mały nos i niewielkie, delikatnie zarysowane, bladorożowe usta. Nie posiadała brwi. Mimo że z wyglądu trochę różniła się od nas, emanowała swego rodzaju pięknem. Mogła mierzyć góra 170 cm. Na jej płaskiej klatce piersiowej spoczywał rząd srebrnych, grubych naszyjników, lecz nie spełniały one roli tylko ozdoby. Ubrana była w długą do stóp białą szatę bez rękawów, której materiał lekko połyskiwał w niebieskim świetle. Dowiedziałam się, że istota ta, korzystając z komory i kreującej się w niej niebieskiej energii, nie tylko odbierała skądś konkretne informacje, ale je przekazywała gdzieś dalej. Przedstawiony słup energii był elementem siatki energetycznej, która odpowiadała za, jak to określono w wizji, silniejszą łączność całego świata z tak zwaną jednością, inaczej zwaną źródłem. Siatkę opisywano również jako silniejsze zespolenie ścieżek informacyjnych i usprawnienie ich przepływu. W pewnym momencie istota ukazana w wizji wstała z sarkofagu, a parę metrów za jej plecami pojawiło się kilka całkowicie czarnych, szczupłych postaci, mierzących niecałe pół metra wzrostu. Można było dostrzec jedynie ich humanoidalne kształty. Obraz się rozmył i przeniosłam się do wyższych partii piramidy, gdzie dostrzegłam, jak we wspomniany słup niebieskiej energii wkroczyła humanoidalna, jasnoskóra istota o wydłużonej czaszce, ale tym razem o wiele wyższa, bez ludzkich rysów i o dużych, całkowicie czarnych oczach. Nie posiadała na sobie jakiegokolwiek kombinezonu i nie dało się rozróżnić u niej płci. Istota ta, wchodząc w strumień, z początku poczuła niesamowitą dawkę kojącej energii. Zaraz potem odczuła nieskończone pokłady miłości, wdzięczności, wzruszenia i wiedzy. Usłyszałam szepczący głos, który powiedział: piramidy jako miejsca przemiany energetycznej i łączności z jednością. Kiedy tylko istota ta położyła prawą dłoń na klatce piersiowej w okolicach serca, to strumień niebieskiej energii stał się silniejszy i bardziej oślepiający.
Istota w mig przekształciła się z formy fizycznej w obłok biało-niebieskiej energii, który poszybował niezwykle szybko w górę. Gdy dany obraz zniknął, zapytałam, jak reagowali ludzie mający styczność z rosłymi, wyższymi od siebie istotami podobnymi do ludzi i z tymi, którzy z wyglądu już o wiele mniej ich przypominali. Dowiedziałam się, że nie wszyscy mieli z nimi bezpośredni kontakt. Wybrane osoby były z początku w szoku, który jednak zaraz szybko ustępował za sprawą uspokajającej, dobrej energii wysyłanej przez te istoty. W miejsce lęku pojawiało się zrozumienie, akceptacja i nowa wiedza. W innych rejonach kuli ziemskiej również powstawały piramidy i stanowiły one tzw. punkty łączności siatki energetycznej. Jeden z obrazów ukazał mi 2 piramidy, jedną wyższą, drugą niższą, o całkowicie prostych, kryształowych ścianach, a daleko w ich tle ujrzałam rozciągające się morze. Wnętrze ukazanych piramid delikatnie się świeciło na skutek gromadzonej energii. Zainteresowała mnie jeszcze kwestia, skąd pochodziła ukazana mi niebieska energia. Jak się okazało, była to energia, która stworzyła wszystko i krąży we wszystkim. Pod koniec wizji uzyskałam informację, że nasza cywilizacja na tym etapie rozwoju duchowego nie jest w stanie odtworzyć ukazanej sieci energetycznej. Jest to dla nas, póki co, zamknięty projekt. Przewodnik dosłownie wystrzelił ze mną w białą przestrzeń. W końcu znajdujemy się w jakiejś odległości od obrazu. Mniej więcej w prostej, delikatnie z góry linii widzę pomarańczowe, rozległe tereny i stojące na nich piramidy. Czy to okres powstania piramid w Egipcie? Nie, to znacznie wcześniejszy okres, odpowiada mi głos wewnątrz, głos przewodnika. Jak to? Czyli istniały już wcześniej? Tak, Egipcjanie tylko je uzupełnili, odnowili. W jakim okresie powstały? Mniej więcej 23 000 lat temu, licząc w waszym systemie czasu. A co stało się z tymi, którzy je stworzyli? Nagle pojawia się obraz czegoś z nieba, co pali, spopiela żyjących. Niektórzy jakby zasłaniają się rękoma przed tym czymś, inni uciekają, reszta krzyczy. Następuje chwila blokady, jakbym utknął. Informacja mną wstrząsnęła, czuję szybsze bicie serca. Przewodnik doskonale o tym wie, dlatego wycofał mnie. Po chwili zaczynam odzyskiwać dostrojenie do niego, znów stoimy razem, obok siebie. Po co były budowane te piramidy? Odpowiedź jest w formie obrazu i słów. Widzę, jak piramidy przekazują coś do nieba. Są miejscem mocy, generatorem mocy. Ładują niebo. To rodzaj generatora, ale nie jest mi do końca jasny jego cel. Przewodnik mówi, że cel był globalny, dotyczył planety, a piramidy miały też pomóc w uzyskiwaniu pewnych zbiorów, ułatwić przekazywanie czegoś, co było potrzebne i do czego zbliżała się ludzkość. Chodziło o jakieś powiązanie jakby z czymś stojącym ponad, dosłownie ponadświadomym. Ludzkość, czyli byli to ludzie? Pytam. Odpowiedź jest niejasna, natomiast pojawia się hasło Atlanci. Czy byli bardziej rozwinięci od dzisiejszej cywilizacji? Kontynuuję. Oni nie byli cywilizacją. To zbiór duszy, która dokonała się, zakończyła proces. Dowiaduję się, że byli rozwinięci szczególnie w mechanice, ale nasz rozwój elektroniki góruje nad ich możliwościami. W zasadzie oni jakby rozwijali się zupełnie w innym kierunku. Czy przekazywali swoją wiedzę ludziom, którzy pojawiali się po nich? Aż do ostatecznego wymarcia. Część z nich pozostała. Ostatni wymarli około 8000 lat w Egipcie. Pojawia się też mapa Bliskiego Wschodu, gdzie widnieje liczba 6000. Czy to oni byli na przykład władcami, faraonami? Tu informacja przekazuje pierwszych przywódców, ale kolejni są już tylko ich dziećmi, mają coraz mniej wspólnego z tymi, którzy tylko mieli przygotować, przekazać część wiedzy. Hieroglify są pozostałością ich wiedzy. Jak wymarli? Na czym polegało ich zniszczenie?
Pojawia się coś w rodzaju promieni z nieba, jak promieniowanie, które ich zabiera, spala, zabija. Planeta przeżywa rodzaj transformacji, ale to jakby zaplanowane. Oni jakby także zdawali sobie z tego sprawę, choć część z nich cierpiała. Jaki był cel istnienia piramid? Zobaczyłem je jako rodzaj mechanizmu, który posiadał czy wymagał elementu zapłonu, co powodowało wydobywanie się z górnego stożka kul energii, strumieni, nie wiem czy były widzialne czy niewidzialne, ale po oddaleniu, spojrzeniu na piramidy Egiptu z góry, dosłownie nad, zobaczyłem jak te kule rozbijają się o rodzaj sfery i powodują drgania w tej sferze, jak rozchodzące się fale w kształcie okręgów, jak plusk wody na tafli niezmąconej wody. Czemu to służy? Czym jest kula energii? To sposób komunikacji, przekazywania informacji. Między kim? Komu? Informacja jest od ludzi do istot niefizycznych. Czy istnieje tu jakaś ingerencja innych istot fizycznych z innych regionów wszechświata? Początkowo przewodnik jakby się uśmiechał, ale w końcu odpowiada, że tak. Mówi, że nie są to istoty z opowieści, jakie są popularne dziś wśród ludzi, ale to ludzie z innej planety. Ludzie? Czy ludzie żyją na innych planetach? Mają ludzkie ciała? Tak. Czy to dosłownie takie same ciała jak te na Ziemi? Niektóre są zmodyfikowane, dostosowane do warunków tych planet. Gdzie w najbliższej okolicy Ziemi jest taka planeta? Tu miałem ogromny problem z pokazaniem przewodnikowi, nakreśleniem jakiejś mapy, na której można by było to zaznaczyć. Więc stworzyłem mniej więcej obraz naszej galaktyki z Ziemią, usytuowaną w prawym krańcu tej galaktyki. Pojawiła się prosta linia do wewnątrz, po skosie, w prawo, a od niej druga prosta na obrzeże do góry i dalej w prawo. Tak jakby podróż była niemożliwa w prostej linii, ale używała czegoś do skoku z jednego punktu do drugiego, w którym nastąpić może kolejny skok, do docelowego punktu istnienia tej planety. Czy ci ludzie robili to w kooperacji z istotami niefizycznymi, które nadzorują Ziemię? Przewodnik odpowiada, że tamte istoty nie mają z tym problemu, aby w niektórych przypadkach czerpać pomoc od bardziej rozwiniętych fizycznych zbiorów, aby zaimportować pewne mechanizmy fizyczne, na przykład na Ziemi. Inaczej mówiąc, tamci ludzie współpracowali ze sferą niefizyczną Ziemi, aby to zrobić. Wyczuwam tu jednak nie bezpośredni, ale bardziej subtelny nakaz wynikający jakby z środka tamtych, pomagających ludzkości na Ziemi ludziom z innej planety.